Dzień dobry. Witam wszystkich zainteresowanych moimi szyszkami. Były duże, 12-centymetrowy jest filmik. Teraz chcę pokazać, jak wykonać małą szyszkę 9-centymetrową. Robi się ją szybciej i jest usztywniana na balonie. Szyszki bardzo zdobią choinkę. Robię już je bardzo długo. W jednym roku na choince zawiesiłam niżej te większe, a wyżej te mniejsze. No, choinka wyglądała przepięknie. I jeszcze dodam, że ta mała szyszka ma obwód tutaj mniejszy niż ta duża. No i przyozdobiłam tutaj takim kordonkiem zielonym. Na końcu wszystko pokażę. I tak jak na każdym filmiku mówię, że nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Szyszki to jest mój projekt i będę je broniła prawem autorskim. Szyszki dziergam kordonkiem Muza 10 na szydełku 1,25. Robię teraz 8 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i łączę oczkiem ścisłym. Teraz będę robiła słupki. Najpierw 7 oczek przerabiam łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nawijam i będzie słupek. Przerabiam ten słupek i 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Następny słupek. Przerabiam. I 2 oczka łańcuszka. 1, 2. Tych słupków, włącznie tutaj z tym łańcuszkowym, musi być 14. I teraz tu już mam 3. Cały czas tutaj w to kółko się wkuwam. Następnie jest słupek. Przerabiam go i 2 oczka łańcuszka. I tak dalej. Tu zahaczyłam, ale już jest dobrze. Następny słupek i 2 oczka łańcuszka. Włącznie, tak jak mówiłam, z tym łańcuszkowym musi być 14 słupków. Jest zrobione 14 słupków, łącznie tutaj z tym łańcuszkowym. Teraz i jedno oczko tutaj przerabiam, nawijam na szydełko i tutaj ten słupek łańcuszkowy wkuwam się w 4 oczko, ze względu na to, że te słupki były dosyć wysokie. 1, 2, 3, tu mam 4. Przerabiam tutaj ten słupek, taki króciutki i jeszcze raz przerabiam. Będę robiła łuski. Tutaj te łuski. Tych łusek musi być 7. Pierwszy rząd tych łusek będzie różnił się od następnych, ale wszystko pokażę. Będę robiła wolno.
Zrobiłam takie modełko, żeby pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Właściwa strona to jest wewnątrz, bo potem muszę to przewrócić na tą drugą stronę. Tych łusek ma być w sumie 9. Każdą łuskę zaznaczam czerwoną nitką. I to będzie pierwsza łuska, jakby pierwszy rząd tej szyszki. Robótkę tą wykonuję na okrągło. W sumie będzie, jak jest 9 tutaj tych łusek, to będzie w sumie 18 rzędów dookoła, bo w jednym jest rzędzie łuska, w drugim będzie taka poprzeczka i tak dalej. Robię teraz łuskę pierwszego rzędu, więc 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3, nawijam na szydełko i tu wkuwam się w środek, będzie to słupek, przeciągam równo z tym łańcuszkiem, przerabiam ten słupek, jeszcze raz, tu mam 2 nitki i też 3 oczka łańcuszka, 1, 2, 3. Wkuwam się tutaj w to samo oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Teraz bezpośrednio przechodzę do drugiej tej poprzeczki. Przerabiam półsłupkiem i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Tą pierwszą łuskę i następne nad nią będę zaznaczać czerwoną nitką, żeby wiedzieć, ile już mam zrobionych rzędów. Tu zawiążę, żeby mi się nie rozplątało, żeby nie uciekło. I robię teraz drugą łuskę. Tu zrobiłam 3 rzędy łańcuszka i wchodzę do następnej poprzeczki. I będzie też łuska. 1, 2, 3. Nawijam na szydełko. I tutaj w środek tego półsłupka się wkuwam. Tu mam na szydełku 2 nitki. Równo tutaj z tym łańcuszkiem ten słupek przerabiam. Jeszcze raz przerabiam i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I wchodzę też tutaj w to oczko tego półsłupka. Tego samego, co na początku zaczynałam tą łuskę. I zamykam oczkiem ścisłym. I teraz bezpośrednio przechodzę do następnej poprzeczki. Przerabiam półsłupkiem. 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Teraz do następnej poprzeczki i będzie następna łuska. 1, 2, 3. Nawijam środek tego półsłupka. Równo tutaj z tym łańcuszkiem. Przerabiam ten słupek. Jeszcze raz. I 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Z powrotem w to oczko zamykam oczkiem ścisłym. I do następnej poprzeczki przerabiam półsłupkiem i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Do następnej poprzeczki i 3 oczka łańcuszka. Nawijam na szydełko, będzie słupek przerobiony, 3 oczka łańcuszka i z powrotem tutaj w środek. Tych łusek ma być 7. Mam tu 6 tych łusek i teraz jeszcze jedną, ostatnią w tym rzędzie.
1, 2, 3. Nawijam na szydełko, środek tego półsłupka. Robię słupek, przerabiam go jeszcze raz i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I też to samo oczko zamykam oczkiem ścisłym i wchodzę do następnej poprzeczki. Przerabiam półsłupkiem. Drugi rząd tych łusek będzie się trochę różnił. Tutaj tą łuskę zaznaczoną zaginam tutaj do siebie i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i tu wchodzę w tą poprzeczkę. Przerabiam półsłupkiem. Raz będzie łuska, poprzeczka, łuska, poprzeczka. Teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Nawijam na szydełko i tak jak tamte łuski też środek tego oczka przerabiam ten słupek jeszcze raz i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I też w to samo oczko i zamykam oczkiem ścisłym. Teraz jeszcze w tym samej poprzeczce przerabiam półsłupkiem. Właśnie tym się różni drugi rząd i następne od tego pierwszego rzędu tych łusek. Teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Tutaj zaginam tą łuskę do tyłu, do środka i przechodzę do następnej poprzeczki i będę robiła tą łuskę. Raz, 2, 3. Nawijam środek tutaj tego oczka, przerabiam słupek. Jeszcze raz. Raz, 2, 3. I też to samo oczko zamykam ścisłym oczkiem i też tą samą poprzeczkę wchodzę i robię półsłupek. 3 oczka łańcuszka teraz zaginam, żeby mnie haczyła do środka. 1, 2, 3. I do następnej poprzeczki i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Nawijam środek tutaj tego półsłupka. Ten słupek przerabiam jeszcze raz i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I też w to samo oczko tego półsłupka i zamykam oczkiem ścisłym. I w tej samej poprzeczce półsłupek. Teraz będą 3 oczka łańcuszka, tak jak w tych. Do środka to, żeby się nie plątało i nie zahaczać. 1, 2, 3. I w tej poprzeczce też półsłupek. I dalej wyrabiamy do końca tego tej pierwszej łuski. Zawsze będziemy się spotykali. Tu pokażę następne rzędy, kilka tych łusek i będziemy się spotykali przy tych łuskach zaznaczonych. Obrobiłam tutaj drugi rząd tych łusek i dochodzę tutaj do tej poprzeczki, co jest nad tą pierwszą łuską. Więc tu mam 3 oczka łańcuszka. Tą łuskę zaginam, żeby nie haczyć. I tutaj przechodzę do tej poprzeczki nad tą łuską. Będzie to łuska, którą też zaznaczę tą czerwoną nitką. 1, 2, 3.
nawijam w środek półsłupka, obrabiam ten słupek jeszcze raz i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W środek tutaj tego oczka zamykam oczkiem ścisłym i tak jak tutaj w tym drugim rzędzie, tej samej poprzeczce półsłupek zaznaczam tą nitką czerwoną. Już jest. Biorę sobie do siebie tą wózkę i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Zaginam do środka. Przechodzę do następnej poprzeczki. Przerabiam półsłupkiem i 1, 2, 3. I też w środek tego półsłupka przerabiam ten słupek. Jeszcze raz te 2 nitki. I 1, 2, 3. I w środek tutaj tego półsłupka i zamykam oczkiem ścisłym. I w tej samej poprzeczce półsłupek i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. W następną poprzeczkę 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Nawijam, przerabiam ten słupek. Jeszcze raz te 2 oczka przerabiam. Raz, 2, 3. To samo oczko tego półsłupka zamykam ścisłym oczkiem i półsłupek. I tak dalej do tego. One będą 5 tych włosek robione w ten sam sposób. Spotykamy się tutaj przy tym drugiej łusce zaznaczonej. Już zrobiłam. Tutaj jestem przy tej zaznaczonej łusce do siebie i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Tu zaginam do środka i tutaj przechodzę do tej poprzeczki. Półsłupek i 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Tutaj w środek tego półsłupka ten słupek przerabiam. Jeszcze raz te 2 nitki przerabiam. 1, 2, 3. I w to samo oczko w środek tego półsłupka zamykam oczkiem ścisłym. I w tej samej poprzeczce półsłupek i teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Przechodzę do tej poprzeczki i tak robię do tej zaznaczonej łuski. Tych łusek nie liczę, bo ja tutaj opieram się na ilości tu zrobionych i zaznaczonych. Tych łusek tu już jestem w tej 3. poprzeczce na tą drugą zaznaczoną łuską. Więc teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I wchodzę tutaj w tą poprzeczkę nad tą łuską. I będzie następna ta łuska. 1, 2, 3.
nawijam w środek, przerobiłam ten słupek i te dwie nitki i 1, 2, 3 i też w środek zamykam oczkiem ścisłym i w tej samej poprzeczce półsłupek zaznaczę tą łuskę. To jest z kolei trzecia. Jak będzie 5, to jedną wtedy zredukuję, żeby ona była węższa. Ta szyszka, żeby była taka zgrabniejsza, jest malutka, żeby nie wyszła taka krótka, tylko miała taki trochę podłużny kształt. I robimy dalej tak samo. Teraz 3 oczka łańcuszka i dalej będzie też łuska. 1, 2, 3. Zaginam. I też 3 oczka łańcuszka, słupek przerobić, wracać z 3 oczkami łańcuszka i tutaj się wkuwam w środek. Tak robię jak te z tego rzędu te łuski. Zbliżam się tutaj do tej drugiej łuski. Tu było 3 oczka łańcuszka i tutaj w tej poprzeczce muszę zrobić tą łuskę. 1, 2, 3. Nawijam tak jak te pozostałe. Przerabiam ten słupek i te 2 oczka. 1, 2, 3. I też środek tutaj tego półsłupka zamykam ścisłym oczkiem i w tej samej poprzeczce półsłupek. Teraz będzie 3 oczka łańcuszka i będzie ta poprzeczka. 1, 2, 3 i na tą łuską powstaje poprzeczka. Jest zrobione tutaj 3, są 3 łuski i spotykamy się, jak już będzie tych łusek 5. Trzeba zawsze zaznaczać. I jeszcze raz powtarzam, że będzie raz poprzeczka i raz ta łuska. Tutaj powstaje taki okrągłe, w środku są te łuski, ale potem się wszystko to odwróci i będzie dobrze. To jest 5. łuska. Cały czas należało uważać, żeby raz była łuska, raz poprzeczka z 3 oczek. Raz łuska, raz poprzeczka z 3 oczek. Teraz tutaj będę redukować jedną tą łuskę. Tu jest ta zaznaczona. 1, 2, 3. Zaginam do środka. I tutaj półsłupek. 1, 2, 3. Słupek. Środek tego półsłupka przerabiam ten słupek i te 2 nitki. 1, 2, 3. Do środka, jak wszystkie tamte były. Teraz nie przerabiamy tutaj tego oczka przy tym łańcuszku, przy tej łusce, tylko dosyć tak ciasno przechodzimy tutaj do następnej poprzeczki. Jeszcze raz pokażę. Tu jest zaznaczone 5. ta łuska. 3 oczka tutaj przerobiłam tej poprzeczki. Następna łuska, której już nie przerabiam tutaj tym półsłupkiem, tylko od razu
wchodzę do następnej poprzeczki. Tak dosyć ściągam, żeby nie było dziury. Później, jak on ją się usztywni, to by był taki duży otwór. I teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I do następnej poprzeczki. I teraz będzie ta łuska. 1, 2, 3. I tak robię dookoła, jak tamte pozostałe. 1, 2, 3. I w środek zamykam oczkiem ścisłym. I tutaj ten półsłupek. Tu takie jest zredukowane właśnie ta łuska jedna zredukowana. Nawet nie ma znaku, a będzie taka zwężająca się. Już jestem przy tej 5. łusce. I tak jak tamte poprzednie, tu nad nią będzie ta poprzeczka z 3 oczek. 1, 2, 3. I tutaj do tej poprzeczki. I tu będzie też łuska. 1, 2, 3. I robimy tą łuskę. 1, 2, 3. Cały czas pamiętając, bo ja się tutaj poprzednio pomyliłam, ale skasowałam ten filmik, gdzie zrobiłam 2 poprzeczki, a nie zrobiłam tej łuski. Musiałam pruć. I tutaj tak do tych łusek musi być 9. I spotykamy się przy 9. łusce. To będzie koniec wyrabiania tej szyszki. Będę teraz robiła 9. łuskę. Ale najpierw 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I tu będzie w tej poprzeczce nad tą łuską 9. łuska. 1, 2, 3. W środek słupek. Obrabiam te 2 oczka. 1, 2, 3. I w środek oczko ścisłe i półsłupek. 1, 2, 3. Do środka. 1, 2, 3. W środek półsłupka. Przerabiam ten słupek. Te 2 nitki. 1, 2, 3. I oczko ścisłe. I półsłupek w tej samej poprzeczce. 1, 2, 3. To jest ostatni już rząd. Zbliżyłam się do tej 9. łuski. Tu było 3 oczka łańcuszka. I tu jeszcze ostatnią łuskę. 1, 2, 3. I tak jak tamte słupek, przerabiam ten słupek, te 2 oczka też. I 1, 2, 3. I w środek oczko ścisłe i półsłupek. Teraz będą same poprzeczki z łańcuszka z 3 oczek. 1, 2, 3. I tutaj tą poprzeczkę. 1, 2, 3. W tą poprzeczkę. 1, 2, 3. W tą poprzeczkę. 1, 2, 3. I w tą poprzeczkę. 1, 2,
3 i w tą poprzeczkę i już ostatnie 1, 2, 3 i w tą poprzeczkę. I był tutaj ostatni ten łańcuszek z 3 oczek w poprzeczkę na tym 9, nad 9 łuską. Teraz zostawiam taką dłuższą nitkę. Ona będzie potrzebna do zawieszenia i wysuszenia tej szyszki. Wyciągam tą, przeciągam właściwie tą nitkę. Może trochę za długa, no ale teraz już wyciągam tą czerwoną nitkę. Jeszcze tutaj sprawdzam, czy jest 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i to już mi jest niepotrzebne. Ta nitka czerwona, więc ją tu ściągam. Teraz jest tutaj tych łańcuszków z tym w środku 1, 2, 3, 4 i tu jest 5. Wchodzę w następną tutaj, w ten łańcuszek, w tą poprzeczkę i przeciągam tą nitkę. Następną też wchodzę w ten łańcuszek, przeciągam i w następną, tu jest bodajże, przeciągam i jeszcze w następną przeciągam tą całą nitkę i tu jeszcze, gdzie było zakończenie, jeszcze też wchodzę, przyciągam. Tak teraz wygląda nieciekawie ta robótka. Tutaj troszeczkę się nabrało tych włosków z tej czerwonej nitki, no ale pod filmik takiego koloru dam, żeby było widoczne. Teraz tutaj muszę przekręcić całą tą robótkę na drugą stronę, na tą właściwą, gdzie są te łuski. Trochę będzie trudno, ale da się radę. Jeszcze, zaraz pójdzie dobrze. O, już jest. A dobrze tak było robić, bo wtedy te łuski tam się nie plątały, nie zahaczało się o nie. I robię tak wszystkie moje szyszki, i te duże, i te małe. Da się radę, nie jest tak źle. Ale pod filmik to tak zawsze wychodzi inaczej. O, już jest. Już jest wszystko. Tutaj troszeczkę naciągnę. Tak wygląda. Teraz ściągam tutaj tą nitkę i tutaj po przeciwnej stronie wchodzę i tą nitkę przeciągam. No trochę za długa, ale to nic. I tu zawiążę. Powiem, dlaczego ta nitka jest taka długa i jest potrzebna. Już jest zrobiona szyszka. No nieciekawie wygląda, ale jak się ją teraz na balon tutaj włoży i nadmucha, będzie zupełnie inaczej. Szyszki usztywniam w łudze i do ilości, jaka się zmieści do tej zakrętki, wsypuję 2 łyżeczki cukru. Jak rozmięknie, pomieszam
wylewam na jakieś tam do miseczki i wtedy tą szyszkę zamoczę, trochę wyduszę ją, żeby wszędzie tam dotarło. Później jeszcze położę, żeby ona trochę przeschła i jeszcze raz ją później trochę zamoczę, żeby była dobrze usztywniona. Usztywniam na balonie tym makaronowym. Tu jest akurat czerwony, ale nie polecam, bo farbuje. Ucięłam, bo jest za długi. Tak mniej więcej na długość tej szyszki. Jak tak napompuję powietrzem ten balon, najpierw oczywiście wkładam ten balon do środka tej robótki. To wtedy, jak ona po zamoczeniu nasiąknie tym krochmalem, trochę przeschnie i jeszcze raz, jak mówiłam, to ja wieszam tutaj za tą nitkę. Dlatego mówiłam, że ona mi będzie potrzebna. Wtedy ta szyszka nabiera takiego kształtu, takiej formy tutaj na końcu podłużnej. Jest bardzo zgrabna. I tak wygląda. I jeszcze pokażę, jak wkładam ten makaron. Tutaj akurat wkładam szydełko. Chodzi o to, żeby nie było tutaj ostre, żeby nie przedziurawić tego balona, żeby nie uchodziło potem powietrze. I wkładam tutaj do tego otworu i tak mniej więcej uważając, żeby nie przedziurawić, wyciągam tu szydełko, można czym innym i wtedy ono tam, nie wkładam tego balonu do końca, bo jak się napompuje powietrzem, to i tak nabierze takiej formy, jak powinno być. Jeszcze dopowiem, że jak suszę tą szyszkę tutaj na tej nitce, przywiązuję po prostu na przykład do suszarki, to co jakiś czas dochodzę i ją tak tu trochę pociągam, żeby ona właśnie była tutaj taka, zrobiła się podłużna. Ja moje szyszki ozdabiam taką włóczką zieloną i tutaj taką z takim włoskiem. Tu sobie już zrobiłam pętelkę i tak wkułam się od spodu. Tutaj wyszłam igłą i teraz w środek tej pętelki wchodzę, tak żeby było raz po tej stronie. Zaczepiam tutaj o łuczkę i jeszcze wtedy w środek i po przeciwnej stronie też zaczepiam i tak przechodzę przez tą pętelkę, zahaczając o te łuski, a później na koniec po prostu tą nitką tutaj zakręcam i wkuwam się w środek, mocno ściągam i ucinam i tak wygląda. Ale jeżeli ktoś robi na takiej zaczepce, to jak najbardziej. To tyle. Szyszki są gotowe. Jeżeli Państwo zrobicie i będziecie pokazywały na grupach, to bardzo proszę o wskazanie autora. Tu położyłam do środka tą szyszkę większą dla porównania. No i dwie mniejsze też pięknie wyglądają. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.